Panie prezesie. Słucham cię, Mariusz. Czy ja mógłbym się wcześniej pójść do domu? Co się stało? Dlaczego? Nie wiem. Będzie pan mnie jeszcze dzisiaj potrzebował? Tak, konkretnie to nie. Ale to ty masz jakieś życie prywatne? Jakąś żonę? Jakieś dzieci? Kogoś mam. I wolisz spędzić czas z rodziną niż ze mną, mimo że nie jesteś mi do niczego potrzebny? Tak. Niech się pan nie obrazi, ale dzisiaj bym tak wolał. Siadaj. Co się dzieje? Mam depresję. Ta pogoda, ta jesień, te drzewa bez liści. O 16 się robi ciemno. I tam mrzawka. Ani to deszcz, ani nie wiadomo co. Ogarnij się, Mariusz, jesteś szefem armii. Jeszcze mam poczucie takiego bez sensu. Dlaczego? Odgoniliśmy tamtych od koryta. Obsadziliśmy swoimi spółki Skarbu Państwa od góry do dołu, do dozorcy. Instytucje państwowe nasze, telewizja nasza, robią co chcemy, są na telefon. Aż któregoś dnia to my przegramy wybory. I wszystko abarot. Ich będą spółki Skarbu Państwa, ich telewizja na telefon, a my poniewierka i tak w koło Macieju, aż do usranej śmierci. Dobra zmiana jest nieodwracalna. Zrozum, Mariusz. Tworzymy Polskę na wieki. Trzecia Rzesza też miała być na 1000 lat. Ile tam było? 10? 12. Niepokoisz mnie, Mariusz. Gdybyś miał walizkę z kodami atomowymi, musiałbym ci ją odebrać. Jeszcze mam poczucie takiej wiercącej tej pustki, samotności jakiejś takiej. Jakiej samotności? Przecież masz mnie. Całą naszą biało-czerwoną drużynę. Siedzimy sobie tutaj na tej naszej samotnej placówce, na Nowogrodzkiej Wyspie Tolerancji otoczonej przez morze nienawiści. Ogarnij się, żołnierzu. Nigdy nie wygramy wyborów w Warszawie, w żadnym dużym mieście, a za drzwiami już się czają wrogowie. Jacy wrogowie, co ty opowiadasz, Mariusz? Za drzwiami jest pani Basia i ten. O jakich wrogach ty mówisz? Po pierwsze, o sędziach. Oni robią z nas mafię, a my po prostu nie jesteśmy ślepymi wykonawcami ich pomysłów, tylko prawdziwymi strażnikami konstytucji. Inaczej niż niektórzy, którzy przysięgali przed Bogiem. Ten pisowski notariusz to on stanie przed trybunałem, to jak nic. To jest koniec państwa, jakie znamy. Wysoki sądzie, ja wychodzę za 15 lat z więzienia i ja się boję. Ja się autentycznie boję, że ja nie poznam tego kraju. Na kogo pan głosował? Na PO. O. My w więzieniu wszyscy jesteśmy za obroną trójpodziału władzy. Tak jest. Tak. I po prostu im dłuższy wyrok, tym bardziej ludzie są za Platformą, a najgorsze to jest bezsilność. Siedzisz w więzieniu, nic nie możesz zrobić. Ty nie możesz wyjść na ulicę i bronić konstytucji. Bo to jest jak drugi wyrok. Bardzo ładnie. Napij się herbaty. Powiedz, coś w domu nie tak? Pan to ma dobrze. Pan się nie ożenił, nie ma pan dzieci. Tylko swoją partię. To jest nasza wspólna partia. Tak. Że oprócz pana nie ma tam nikt nic do gadania. Może wezwać lekarza. O nie. Tylko nie lekarzy. To jest dopiero najgorsza. Antypisowska swolcz. O, doktor G. To pan nie siedzi? Gdzie, skąd? Oni szukali kozła ofiarnego. Jakiegoś haka na lekarzy i mnie sobie wymyślili. Zbyszek dokładnie. Ale już pan ludzi życia nie pozbawia, prawda?
pozbawiam, ale przerzuciłem się na nienarodzone dzieci. Świetnie, świetnie. Łapówki pan bierze? No, oczywiście, no ja jestem lekarzem. Słucham, o co chodzi? Widzi pan, mój mąż jest byłym ubekiem i jest chory. Mamy mnóstwo pieniędzy, ale co z tego? Zgodziłby się go pan przyjąć i zoperować bez kolejki? Proszę pani, no naturalnie. No, na sali przedoperacyjnej mam samych powstańców warszawskich, to oni są bez grosza. Żyją w biedzie, zapomniani przez państwo. Zresztą bardzo słusznie. Ja chętnie przyjmę pani męża bez kolejki. Od ręki, tak. Łapówka. Widzę. Stojąca. No to nie, dziękuję. Ja w takim wypadku to nie wypada. Ja jestem człowiekiem honoru, innych ludzi honoru operuję za darmo. O. Siedzę w domu jak w bunkrze Hitlera i czasem mi się wydaje, że coraz wyraźniej słyszę Katiuszę. Wszystko będzie dobrze, Mariusz. Jesteś po prostu za bardzo spięty. Jak rozmawiasz ze mną przez telefon, to po prostu nie wstawaj. Przejdźcie do kina, do teatru. Nigdy tam nie pójdę. Dlaczego? To jest Warszawa. Tam buczą na takich jak my, pożal się Boże, artyści. Zadufane, samozwańcze autorytety. A im kto głupszy, tym bardziej mędrkuje. A nie ma gorszego głupka niż aktor. On mi mówi, że nie można oddać Polski w ręce złodziei. Jakich złodziei, ja się pytam? Mam swój teatr, uczciwie pracuję. Nigdy niczego nikomu nie ukradłam. Janusz, ja kocham mój kraj. Kocham mój kraj, ale ja się czuję, jakby mi ktoś nasrał na głowę. Ale kto? Ten przywódca frustratów, którym nigdy nic w życiu nie wyszło, rozumiesz? I którzy przez swoje lenistwo do niczego nigdy nie doszli. Janusz, ja od 45 lat szukam dobrej gosposi. Tak, Krysiu, ten człowiek to nas pcha w stronę piekła. No, jak to mówisz w tym stroju, Janusz, to jesteś super wiarygodny, naprawdę. Nie no, ekstra zagrałeś tego biskupa. Bardzo ładne kolczyki, Krysiu. Złote, a skromne. No, akurat platyna. Jeden emeryt mi będzie mówił, jak ja mam żyć. I on się uważa za jakiegoś zbawiciela. Wmawia mi brednie, że Polska w ruinie. To jest jakiś prymitywny teatrzyk. No, przecież. Ale wróci z Brukseli rudy z Dubaju w pogoni. No. Kurwa, nie mogę tego zapiąć. Masz swoje wojsko, nie realizuje się tam. Jaką piękną ślady zrobiłeś przecież latem. Z Mi-2 na czele. Jaki to wstyd. Jaki to wszystko jest wstyd. Ale i tak nieważne, ile my kupimy helikopterów, bo Ruscy będą mieć 1000 razy więcej. Zresztą jest to gorszy wróg niż oni. Kto? Polskojęzyczne media. Cześć, co tam? Nowe buty mam. Czad, nie? Następne, ile ty wydajesz na takie rzeczy? Nic nie wydaje. Niemcy mi wszystko kupują. Ale jak ty tu możesz pracować? Przecież ten stół jest upierdolony cały. No ja to bym się brzydził stąd kreskę wciągnąć. Czym to jest ujebane, kurwa? Nie wycieraj. Ja zaraz będę miała spotkanie z tą ich matką Beatą od uchodźców. Dobrze mówię? A nie. Były prezydent będzie. Wytrzyj. Ty, to ja mam tu sprzątać? To wszystko jest w obcych rękach i oni tego nie puszczą tylko dlatego, że ich poprosimy. A wyrwać im z tych rąk to nie ma siły. Zaraz się Amerykanie oburzą, że ich mniejszym braciom chcemy zrobić krzywdę. Korpo matoły. Stoją pod tym budynkiem zmarznięci, palą papierosy i wie pan, o czym rozmawiają? No. O tym, jakby coś wiedzieli. A nic nie wiedzą. Korpo ćwoki. A ty wiesz, co ta wściekła baba, ta niedopchnięta powiedziała o tej aktorce? Co? Że jest zasrana. Kurwa. To jest chamstwo. No. Jej po prostu chłopa brakuje. A ten knypek to jest podobno gejuch. Wiesz co,
Ja nikomu źle nie życzę, ale ten to już bym mógł kopnąć w kalendarz, bo jak nie, to ja nie wytrzymam w tym kraju, w tym syfie całym, w tym braku tolerancji. Ja zobaczę jeszcze któregoś dnia, to ja jadę stąd po prostu i tyle. Dokąd? Nie wiem. Gdziekolwiek. Będę, kurwa, leżał na plaży w jakimś ciepłym kraju, a asfalt mi będzie drinki nosił. No to jest normalny kraj, a nie ten jebany nasz. Rządzimy w Polsce, ale nie w Warszawie. Głupiego pomnika nie można postawić. Wszystko trzeba na siłę. Się zaraz zlatują debile z różowymi włosami. Przekuwają, pokładają na ulicach. A niemiecka telewizja tylko na to czeka, żeby to puścić w świat. Wszyscy w ratuszu są przeciwko nam. Całe szczęście, że Warszawa dała odpór tej cygańskiej dziczy. Ja też się bałem, że wszystkie inwestycje staną, że wszyscy będziemy musieli chodzić do kościoła, a na każdym rogu to będą te smolenieckie pomniki. Że byle budy z warzywami nie da się otworzyć, póki jej ksiądz nie poświęci. A za darmo przecież tego nie zrobi. I non-stop kontrolę. No bo szukają wszędzie pieniędzy na 500+. No dobrze, to ile za tę kamienicę? Tak. Z lokatorami czy bez? Z lokatorami. Właściciel żyje? Tak, ma 300 lat, mieszka w Australii, a ja jestem jego pełnomocnikiem. Dobrze. W takim razie poproszę dowód, dokumenty i działamy. No i dobrze. 20 lat zmarnowane. Dno. Stagnacja. Stocznie poopadały. Całe FSO. Niemcy nas wykupili. No i dobrze. Mamy najdroższe autostrady w Europie. No to jest koniec. Nie powstaniemy z tego. Koniec. Koniec. Nie jest aż tak źle. Nie wiesz naszej propagandzie. Rozpieprzyliśmy sądy. W całej Europie mają nas za faszystów. Bardzo dobrze. A to jest z kolei ich propaganda. I też nie wiesz. W ogóle nie oglądaj telewizji. Słuchaj 4 mamy, to nie będziesz miał gorączki. Ale skoro jest tak, jak mówisz, jeśli wy tam za oknem naprawdę tak bardzo mnie nie lubicie, to ja naprawdę dam wam powód, żebyście mnie nie polubili. Za długo pan Jarek był grzeczny. Szykujcie się, wrogowie. Zapukamy po was. Panowie inteligenciki, urzędnicy, lekarze, artyści, sędziowie, dziennikarze. I kułacy. Kułacy? Ktoś tak mówił.